Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na mój chow Bergman w wersji mapki 1.2. Jeszcze raz przypomnę o... Podskakujemy troszkę. Ktoś mi napisał na komentarzu prawy shift i spacja. Coś tak nie do końca mi to działa. Ok, nieważne. Więc żeśmy zaczęli na tej mapce znowu od zera, z tym, że przeniosłem stan pieniężny z poprzedniego jakby save'a, sprzedałem produkty. Na ostatnim żeśmy kupowali nowe rzeczy. Ok, no to teraz wygląda na to, że wypadałoby, tu mamy piękny samochód, który dostaliśmy razem z mapą. Hop. Myślę, że tak będzie dobrze. Dobra. Ja to mogę wszystko wyładować, chyba. No ciekawe. Zapiąć, rozpiąć. Gdzie tu jest wyładunek lewa, a wyładujmy na prawo. I zobaczmy, czy to się udaje, czy ja muszę... Zobaczcie. Wyładowałem. Ha. Big Buggy. No ciekawe. Czyli niepotrzebnie tutaj z tymi widłami jechałem, bo mogę Big Buggy wyładować, ale to nic, bo ja te Big Buggy, co to są za Big Buggy? Wapno. No one będą zaraz w użytku, nawet ich nie będę chował. No to teraz wypadałoby jeszcze te rzeczy zabrać ze sobą jednak. Ja je tutaj zapnę. A nawet nie wiedziałem, że te Big Buggy tak wyładuje, prawdę powiedziawszy. Znowu prawdę powiedziawszy, ale tak to właśnie wygląda, że ten mod do załadunku wszystkiego, no tak dobrze się sprawuje na Big Bugach. Jednak chyba silnik muszę włączyć. A może nie muszę? Zróbmy eksperyment. Tak, klapa bez zapalonego silnika nie działa. Dobra. No więc wycofujemy. I mamy tutaj dwie rzeczy, dwie beczki. Jedna z tych beczek to jest beczka na wodę, a druga jest beczką na mleko, którą tutaj chciałem użyć. Może ja cofnę, bo jedna pójdzie tu. O właśnie. Więc muszę teraz to znowu wypakować. Cudownie. Pstryk. I ta, która pójdzie na mleczko, to jest ta szara beczułka. Wózek z beczką. Pan tą kierownicą musi obracać. No dobra, to jedziemy. Szara beczka zostanie tutaj. No na nowo, że tak powiem, zagospodarowujemy go gospodarstwo, jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi. Dobra, beczułka jest, to niech tak sobie stoi, a tutaj co mamy? Nic nie mamy. Mamy tylko słomę, bośmy ją rzucili. Nie mamy żadnych krówek ani bawołów jeszcze póki co. Ale wszystko jest przed nami. Trochę damy do góry ten wózek. Przypomnę, że to jest wypożyczone. Ale nam się jeszcze może przydać, więc jeszcze chwilkę zobaczymy co dalej.
tak, tą beczkę, o proszę, to możemy nawet na tym ją używać. Dobra, no na przyczepie. Ale my jej na razie na przyczepie nie będziemy używać. My chcemy stąd elegancko zjechać. Wow, jaka siła. Jakby była pełna wody, to by mnie zepchnęła z tej rampy na pewno. Dobra, ustawmy ją tu. Niech czeka na lepsze czasy. My tutaj jeszcze mamy chyba coś w samochodzie skitrane. No nie wiem, czego dotyczyła ta porada lewy shift spacja, ale nie pamiętam. Ale tak wygląda, że tak niespecjalnie działa. Tak, my tutaj mamy jeszcze, pamiętam, skitrane różne rzeczy. Co to jest? To jest dla zwierzątek. Aha, ja muszę te pasy porozpinać. Pasy porozpinać. O, i się wysypało. Prawie. Ale to jest dla... tak, to jest mleko dla krówek i musimy je sobie tutaj na palecie poukładać. To może nawet podjedźmy dalej, żeby było łatwiej to układać. No. O, myślę, że tutaj jest wystarczająco dobrze. Hop. O kurcze, takie jaja. Drzwi mi się zamknęły. Trigger drzwi złapał zamiast... O, niedobrze. Zamiast tych mleczkowych woreczków z mleczkiem. Jeszcze jeden, jakbym tak złapał. Hop. A to? No, idzie w zaparte, a z tej strony? Nie. Aha. Jak to stamtąd wydobyć? Wejść nie mogę do samochodu i złapać też nie mogę. Dobra, spróbujmy zagrać tak śmiesznie trochę. Jeśli hamuję, to wydaje... A może mogę wyładować z tego samochodu, co? Zróbmy tak. Strona wyładunku prawa. Ale auto się nie chce rozładować. No nie fajnie. No nie fajnie. No dobra. Z tego wniosek, że nie wszystko daje się tak elegancko. O, jednak złapało tym razem. Rozładować, jakbym tego sobie życzył. Dobra, to jest tu. To teraz pytanie, ile ja mam tutaj tych woreczków? Czy ja się dowiem? 9, a powinienem mieć chyba 10. Teraz pytanie, czy te woreczki z karmą też tu będą wchodzić? Nie. Te z karmą nie będą wchodzić. Połóżmy je tutaj na razie. I tą karmę dla świnek zaraz zawieziemy do świnek. No, wybaczcie mi, ale kilka pierwszych odcinków będzie takich bardzo
organizacyjnych będę sobie to gospodarstwo na nowo układał po swojemu. Pytanie, czy jak te drzwi tutaj zadziałały, tu gdzieś ta 10. paczka, gdzie ona pofrunęła, tak się zastanawiam. Gdzieś te krzaczory nie widzę. Może się z czasem znajdzie, nie wiem. Jezu, jak to się szybko zamyka. W tych krzaczorach też nie ma. No nie widać, gdzie ta paczka poleciała. Do diaska. Okej. To będzie zbierało mleko. Tak, tutaj będziemy coś produkować. Na pewno. Mleczko takie dla tych tutaj cielaczków. No i po nie zaraz pojedziemy. A tylko najpierw świniaczkom damy karmę. W międzyczasie jeszcze zepniemy wszystko, żeby mi nie uciekło i jedziemy teraz do chlewika. A nie. Chciałem sobie tak skrócić i bym o mały woz przyrżnął w ogrodzenie. Okej. Chlewik jest tam, gdzie były kozy obecnie, a kozy są w zupełnie innym miejscu. Do chlewika wjedziemy. Czy ja chcę tu wjeżdżać do chlewika? No chyba wykręcę, jak wjadę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu. To może tu. A jak nie wykręcę, to będziemy cofać. No, już widzę, pierwszy problem się pojawił, bo za ambitnie wjechałem. No dobra. Jest! Zobaczcie, 10. On był w szoferce. Wyleciał z szoferki. Ja nie mogę. Gdzie 10. karma? Tak mi się wydawało, że przecież nie kupiłem 9 sztuk, tak? Niech to chwilkę poczeka. 10. mleczko. O, czy nam się tu uda wjechać? No, odnoszę wrażenie, że ledwo. Teraz byśmy tu zawrócili. O, trochę niezbyt. Oj, ten biały to i tak jest ostry, czy z shaderami, czy bez, jak widzę. Hop, hop. Czy to jest z pasami? Nie, chyba nie. Dobra, i to też jest fajne na tej mapie, że te woreczki dla świnek tam na krówki nie wchodzą. O, tamten tutaj miejsce, gdzie się to składuje, to jest karma dla prosiąt, może tak. I ta karma dla prosiąt nie chce się składować w miejscu, gdzie jest karma dla krówek, dla cielaków. Chciałoby się powiedzieć dla cielaków i cielaczek, ale brzmi to bardzo głupio. Tak mi się wydaje, nie po polsku cielaczek. Jałówek, nie wiem jak się mówi na małe krówki. Chyba wszystko to się określało jako mianą cielaczek, nie mówi się jakoś z rozróżnieniem na płeć po prostu. Płeć do pewnego momentu jest bezpłciowa. Do pewnego wieku. O, może w ten sposób powinienem powiedzieć.
Hop. Prawdę powiedział, co tam się stało w tym moim samochodzie? Jakieś takie dziwne rzeczy mi tu wystają. Taka ślinka, ale dlaczego ona jest tak dziwnie podłączona, to ja nie wiem. Nie pytajcie mnie, że mi tutaj biegnie przez... No i teraz chciałbym to wziąć. I jak ja mam to zabrać? A, muszę wejść do samochodu, spróbować ruszyć, może mi się to wszystko przesunie. Prawdę powiedziawszy, to nie widziałem, żeby mi się cokolwiek przesunęło, ale może będę w stanie to jakoś jednak wyjąć. Ho, ho, ho. Jakbym tak tą przyczepę odczepił na chwilkę. Od razu ta linka znikła. Dobra. Pytanie, czy ja sięgnę teraz, bo wydaje mi się, że nie mogę tam wejść. O, ale jak tak kucnąłem, to sięgam. Ciekawe. No i tu też 10 woreczków karmy dla świnek, dla prosiąt. Nie złapałem. Spróbujmy kucnąć. Podskoczyć. Nie, nic to nie daje. A z tej strony złapać. Co tutaj było? Gdzieś tu była łapka. No nie wyjmę tej ostatniej. No bez kitu. Poczekajcie, a spróbujmy w takim razie innego eksperymentu. O, trochę się przesunęło, ale już widelec teraz. Jednak będzie już dostępne. No te małe paczuszki niestety jak się dziwnie tak jakoś podsuną, to nie można ich nijak wydobyć. Będzie tak jakaś łapka, żeby tu z boku coś złapać? Nie. Też dalej nie łapię. Ale dobra, plan był troszkę zgoła inny. Plan był taki, żeby zobaczyć, czy da się tutaj podjechać i wjechać. Raczej też pewnie się nie da. Tak, ale też czy ja tu będę w stanie to chwycić? O, prawie się zakopałem. A zobaczmy jeszcze inną rzecz. Może ten trigger sięga przez ścianę i da się to... Aha, tylko teraz to już jest na środku. Tak poleciał do przodu. No nie mogę dziadygi przesunąć do tyłu. Jedźmy do tyłu i po hamulcach. O! Niestety z takim uderzeniem w ścianę dało się to dopiero przesunąć. No, tutaj nie ma na szczęście tych uszkodzeń, ale to nie jest fajne, że właśnie ten rozładunek z końca jest taki problematyczny. Powinienem móc sięgnąć. Dobra, mamy 10. Bok stochowy, prosiąt prawy. Mogę tu... Gdzie tutaj jest trigger od tego? Tu i teoretycznie mógłbym tutaj przywieźć świniaki z 30
dołków za dowóz, nie? 15%. To nie jest jakaś tam bardzo duża kwota, więc można by się nad tym zastanawiać. Ewentualnie można wykorzystać przyczepę do transportu zwierząt. To jeszcze nie wiem, co zrobimy. Na pewno wyciągniemy stąd platformę, chociaż teoretycznie jakbym ją oddawał, to ona by znikła, nie? Ale spróbujemy ją tutaj stąd jednak wydobyć. Dobra, podjedziemy na podwórko. Chwilowo tutaj zostaniemy. A w tym czasie ja podlecę jeszcze z tą ostatnią karmą. W zasadzie mlekiem w proszku. To jest mleko w proszku, które tak właśnie będę rozrabiał, żeby dać nie źrebiętom, tylko o Jezus Maria, cielakom. Słuchajcie, ale tak. No, bawimy się już 20 minut i z tego wiele nie wynika. Zobaczmy jeszcze, jakie mi sprzęty zostały które zakupiłem. Zostały tutaj. Maszyny rolnicze, odwiedź. Ok, to zostało nam jeszcze do Big Bagów i szufla. Dobra, szufla i sprzęt do Big Bagów. Słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia. Taki mam pomysł, bo w poprzedniej serii rzuciłem się na głęboką wodę, kupując winicę. Gdzie ta winica? Tu. W tej serii nie tu. O, tu też nie, tu gdzie winica, tu. A, bo tu jest chyba nowy kawałek mapy dołożony. Tak, nie, zaraz, ten handel był. Ten kawałek jest dołożony. Produkcja cydru, gorzelnia. Mamy krawca dołożonego, schronisko. Nie to chciałem kliknąć. Supermarket. Andy. Patrz, Aldi. Żwirownie. A to co to tutaj? O, jakaś droga rzecz. Aha, tu jest chyba kompostownia. A tu jest właśnie handel zwierzętami, do którego powinienem podjechać, żeby się w coś zaopatrzyć. Tu jeszcze jest tartak, który miałem poprzednio. A tutaj jest co? Taki skup chyba. Dobrze, słuchajcie moi kochani, co my tu mamy w kontraktach, bo moglibyśmy puścić już jakiegoś robotnika do zbierania kamieni na przykład. No myślę, że to nie jest zły pomysł, żebyśmy przyjęli to zlecenie na zbieranie kamieni. Tylko pytanie, czy w tym momencie ja chcę. Na razie mamy kupę pieniędzy, więc może na razie nie będziemy przyjmować tych zleceń. Za to byśmy się zastanowili, bo plan jest taki z tym starcie, że chcemy mieć na pewno owieczki, chcemy mieć na pewno bydło i tym razem chyba będziemy na razie bez jajek i bez królików. Świnki chyba będziemy robić, tylko wcześniej musimy niestety, ale wyprodukować rzeźnię, ale zanim będziemy produkować rzeźnię, to powiem wam coś takiego. Ja chciałbym pójść od razu na dzień dobry w tuczarnię gęsi. Tuczarna gęsi kosztuje 342.
Gęsi jakie takie wsuwają owies, tak, ze stuprocentową skutecznością, w sensie, no wiadomo o co chodzi. Natomiast drugim pokarmem jest pszenica, jęczmień, kukurydza, proso. I problem polega cały na tym, że jak patrzę na tą mapę, to jeśli chodzi o owiec, to owsa na tej mapie w chwili obecnej nie ma nigdzie. Mamy pszenicę i pszenicę mamy, żebym nie skłamał, z tych pól, które są interesujące, to są dwa, bo są blisko nas. To jest to właśnie 61. Potencjał planowania nie jest zbyt duży, niecałe 3 hektary, ale pole jest blisko właśnie tego chowu gęsi. Tu jest woda, więc 3 hektary, a tutaj mamy drugie pole z takim samym potencjałem, ale jest tych hektarów, tu jest 3, a tam ile było? A tam było 2,5. Więc ja myślę, że my tutaj jednak też kupimy to miejsce i na tą chwilkę te gąski będą na pszenicy u mnie. Tak myślę. Szły. Więc mamy pole numer 4. Byśmy kupili 61. Ok. Byśmy kupili też trójkę. Czy nie? Trójkę na razie może odpuśćmy sobie. Za to byśmy na pewno kupili tą tuczarnię gęsi. Ok. Tak, no to mamy w takim układzie do zbioru pszenicę z pola numer 61 i chyba się za to zaraz zabierzemy i tą pszenicę od razu będziemy wozili do tej gąskowni. Więc na dzień dobry, moi kochani, na dzień dobry poproszę tak, tego Masejka. Także zastanawiałem się nad jakimś kombajnem z szerszym headerem, ale póki co to chyba nie wiem, zobaczmy jeszcze tylko raz, czy się nie mylę. Masejek, headerek ma 6-metrowy, a kombajny z większym headerkiem to by były które? 6 metrów, klas 6,2, 7 metrów, 7,60 nawet. I który to kombajn? Massey Ferguson. On ma 7,60. Fendt. To jest chyba to samo, tylko Fendt. Tak, on ma tutaj też 7,60. New Holland 7,5. Case analogicznie. Już ładnie kosztuje to wszystko. I ten 8,5 metra, w tego bym celował. To jest fajna wielkość headerka. Ale nie, jeszcze do 300 000 ten New Holland. To jeszcze można by nad tym się zastanawiać. Ewentualnie case, jak ktoś woli zamiast New Hollanda. Bo to jest chyba ten sam de facto ta sama maszyna, tylko w innym brancie. Tak mi się wydaje.
374, 30 na godzinę. O, ten ma mocniejszy silnik, tak? 10500, to troszkę oszukałem. Tak, i ma większą pojemność. No, to ten New Holland wydaje się być troszkę lepszym sprzętem, ale też kosztuje 301 tysięcy, a to 281. No właśnie, ale headerek ma podobny, więc mi na tym headerku na szerokości głównie zależy. Zobaczmy jeszcze, bo mam parę modów. Ja się zastanawiam nad tymi modami. Tu mamy 10 metrów. I do bardzo taniego case'a 250 tysięcy. No, można by tego moda wypróbować, tak myślę. Można by również Magdona wypróbować, bo jeszcze z tym nie pracowałem. Mamy jeszcze 12,5 metra. Ale ten już jest drogi. 400 tysięcy to bym nie chciał. To jakby podobnie wychodziło. 6 metrów. 7,5 klas. 202. Ale fajny malowanie takie nieklasowe. A ten ma już 9 metrów i to będzie ten sam klas? Słuchajcie, to może takiego klasa byśmy sobie Lexiona z takim fajnym malowaniem. Dmuchawa do plew. Dokupmy. Naklejki stare. Nowe, stare. Niech będą stare. No GPS oczywiście. A możemy dać mu nowy GPS. A stary? Stary taki niewidoczny jest w ogóle. No, moglibyśmy dać mu nowy GPS. Marka kół klas jest ok. Lexion 560. Co my jeszcze mamy? Aha, tu mamy 575. I chyba poza silnikiem 590, 565, 560. Wydaje mi się... Aha, tu jeszcze pojemność jest większa. Ale mi na tej pojemności tak bardzo nie zależy. Więc wydaje mi się, że moglibyśmy pójść w takiego Lexiona. Tak, to by było coś nowego. Moglibyśmy pójść w takiego Lexiona. Podoba mi się, nie używałem takiego klasa jeszcze. I może byśmy go sobie sfinansowali, tak? On ma, jeszcze raz popatrzmy, on ma taki piękny header 9-metrowy, no. Tak, myślę, że w to trzeba iść. 12 na godzinę można zbierać, a nie 10. To jest pewien plus. Ale tu widzę, wszyscy już mają 12, a ciekawe 10. A, ha, 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 ha. Widzę, że wszystkie niemodowane mają dyszkę, a zmodowane idą na 12. Dobra, słuchajcie, ja w to wchodzę. Mnie się to podoba. Weźmy sobie pilot czujnika laserowego. Kurczę, nie wiem do czego to jest. Tak? Ojej, ale sprzęt, bierzmy. Kołowrotek mały. Duży. Niech będzie duży, może to lepsze jest coś. Czujnik laserowy. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Ale bomba. Nie używałem tego moda, słuchajcie, nie widziałem.
ale podoba mi się. Zróbmy tak, finansowanie. Zróbmy go na zróbmy go na 6 miesięcy. Tak, na 6 miesięcy. Do tego byśmy sobie wzięli odpowiedni kombajn i przystawkę. Przystawka też będzie na 6 miesięcy. Ale w kolorze już klasowym ma felgi. A klas w kolorze jak klas. Weźmy warstwą dmuchawe, nalepki stare, GPS tak. I w najmniejszej, najsłabszej wersji na tą chwilę, jak trzeba będzie, to go rozbudujemy. Ale bardzo mi się podoba ten kombajn, dużo bardziej niż to, co obecnie mam. Troszkę będzie mnie kosztował, więc weźmy go może na rok. To 19 000. Ok. Słuchajcie, oczywiście pojedziemy naszym starym, żeby go oddać. No, ten masejek 6-metrowym headerkiem no nie popracuje już u nas. Raz popracował i to by było i to by było na tyle. Kręcę lewą ręką i ewidentnie mam problem z kierunkami. Kręcę kierownicą. Słuchajcie, no to wymiana sprzętu na początku rozgrywki to jest rzecz u mnie podstawowa, więc śmigamy do sklepu, sprzedać tego Maseja i jedziemy po klasa, nie? Bo to będzie klasa. Słuchajcie, dobra. Tak się zastanawiam, bo może jednak byśmy faktycznie poszli, skoro mamy takie już długi na początek, to może byśmy poszli w tą robotę z tymi kamieniami. Więc pozwólcie, że zrobię przejazd do sklepu i zaraz zaczniemy. Aha. No, mogłem chyba jakoś inaczej wyjechać, ale nie zmieściłem się. Ale kombajn jednak nie jest mile widziany w tych przejazdach, bo kupię tego większego, to będę miał problem. Okej, widzimy się za chwilkę w sklepie. No to jesteśmy, wjeżdżamy do sklepu. Popatrzcie jeszcze na porównanie, jak wyglądają te kombajny. Tu mamy Lexiona. No w zasadzie wielkościowo są dosyć porównywalne, aczkolwiek wydaje mi się, że ten Lexion, chociaż nie, porównywalne są, tak się wychyliłem na krześle, uciekłem od mikrofonu, trochę mi było gorzej słychać, ale właśnie chciałem to porównać. No tutaj ten header tylko jest większy. Dobra, ale tego Maseja to wszyscy mają na starcie, więc my go już nie będziemy mieli. Czy ja tutaj mogę go sprzedać? Sprzedaj. A header? Coś mi tu nie pasuje. A dlaczego headera nie mogę sprzedać? Skoro mogę przyczepę. Podjedźmy bliżej. Czy ja tutaj wjadę? Nie, nie wjadę. No i co? I teraz będzie header? Dobrze, jest header, bo mi header spadł z przyczepy, byłby problem. No dobrze, header prawie nieużywany, sprzedaj 26, to jedna prawie rata jest. Sprzedaj tak. O i to jest prawie za darmo oddaję. Pięknie. Dziękować. Sprzedany. I mamy teraz taki sprzęcik. Dobra, ale zanim ten sprzęcik będzie mógł tu podjechać, no będzie mógł, ale tutaj bałaganu narobiłem, słuchajcie. Tak sobie myślę, że no, wygląda bardzo zacnie. Zobaczcie.
Tylko zapomniałem tego lepszego grzybka wziąć. Ale to zaraz możemy poprawić. No. Podjedziemy. Ale zakapior, a jaki ma rozrusznik. Nie, stop, nie po naszym sprzęcie. Tędy się musimy przesmyknąć. No, powiem wam, że brzmi zacnie. Daje radę. Czyżbym tędy nie przeszedł? Przeszedł. Hello. My byśmy chcieli, proszę panią, taki GPS nowy. Dlatego zapłacimy już gotówką. Czy damy radę go sfinansować? Nie, musimy gotówką modyfikację upłacić. Dobrze, dziękuję bardzo, bo taki mały grzybek był. I z pięknego łabędzia zrobiło się brzydkie kaczątko. Co ty masz, chłopie, na twarzy? Co to jest? A co tutaj masz w kącikach? Ja nie wiem, jakieś takie. Oj, coś się Andy nie opisał tym panem. Zobaczmy. No i ten grzybek to już jakoś wygląda. Tak. To jest kawałek GPS-u, fajnie. Ależ ten Lexion to jest piękna rzecz, słuchajcie. Nawet w tym żółtym malowaniu, a nawet może przestać żółte malowanie, jest taki fajny. To słuchajcie, jak on odpala ten silnik. No tylko jakby jeszcze te stopnie chował, on może te stopnie chować? Nie, nie może stopni chować. Niestety, te stopnie trochę mnie... Tak, tych stopni trochę się boję, żeby one nie haczyły przy jakichś górkach, nie? Teraz jeszcze pytanie, z której strony ten header ma być zamontowany. Ale wydaje się, że... Właśnie, że z drugiej. Header już drży. Na samą myśl o tym, że kombajn się zbliża. No, tym to się będzie fajnie robiło. O, kurka na wacie. Czy ja może jednak z tej strony go spróbuję położyć? Zobaczymy, co się wydarzy. Skoro już jestem po tej stronie, naprawdę nie wiem. Zwykle kładę te headery w taki sposób, żeby... Nie, no jednak z drugiej. Jednak z drugiej. Tak myślę, że jednak z drugiej on powinien być. Dosyć nawet zwrotny jest ten kombajn. Nie mogę powiedzieć, że nie. O, popatrzcie. No, to teraz w murek, żebym nie wjechał. Tak się chwaląc. O, Patrzymy. No, teraz jest gites, ale mam być szczery, będę miał spore problemy. Jakbym miał tutaj dużo większy header, to miałbym chyba trochę większy problem, żeby go tutaj zaparkować. Dobra, mamy to, zobaczmy, czy usiądzie. Tak, usiadł, czyli z dobrej strony podjechałem. Jakieś te kierunki, z której strony on łapie, to uważam, że mogłyby być pozaznaczane. To było dużo fajniejsze. I teraz pytanie, czy ja zahaczę o ten dyszel. Czy muszę znowu z drugiej strony podjechać? Jak to jest w tym modzie wykonane? Aha, kołami już go obracam, ale to może lepiej, jakbym go trochę przesunął. O, może tak. I wtedy bym podjechał trochę inaczej.
można było spokojnie zawrócić. Kurczę, ale to jest fajny zakup. Fajny jest ten mod. Słuchajcie, polecam. Szukajcie sobie na ModHubie. Albo tam, gdzie ja to znalazłem. Nie wiem, gdzie to znalazłem. A zobaczmy w kabinie. No, w kabinie fajnie. Też słychać, ale tak jak on basowo mruczy, kurczę. Ale to jest fajne. Dobra, zerknijmy tylko na mapę, gdzie ja tutaj mam jechać pod te moje pole. Tu gdzieś bardzo na południe trzeba jechać. Jeszcze mógłbym tą trójkę kupić. Mam być 4, też ma pszenicę. Nie wiem, bo czy z tych dwóch pól uda mi się te gęsi uchować. Więc tak się waham, bo mam teraz taki fajny kombajn, że aż chce się kosić. Słuchajcie, naprawdę. Może zróbmy tak, wjedźmy z tym kombajnem, wjedźmy na polną drogę, tam gdzie nie jeżdżą samochody. Jeszcze zobaczmy, jak on się prezentuje w całej krasie, no. Kurczę, to jednak warto było grać tą wersję mapy 1.0 i 1.1, żeby dochrapać się tych pieniążków, które teraz żeśmy na taki piękny kombajn wydali. Jezu, jak mnie to rajcuje, ale maszyna. Jak fajnie tutaj zjechałem na te pobocze, słuchajcie, jak się ta droga zakurzyła. A na trawie też tak się kurzy? A troszkę mniej, dobra. I teraz wykonujemy taki manewr. O, mówiłem, że jest skrętny. Jest dosyć skrętny, tylko ja się spóźniłem z tym manewrem. Ale dobra, ja go chciałem tutaj zostawić chwilowo. A wziąć zlecenie. Weźmy zlecenie na te kamienie, bo fajna wartość tego zlecenia. Pożycz przedmioty. I byśmy puścili naszego robotnika, żeby tutaj popracował. Plus 1 byśmy ciągnik wysłali razem z tą przyczepą, nie? Pytanie tylko właśnie, stop orkiestra. A ta przyczepa ma z tyłu haczyk? Możemy zaczepić jedno do drugiego, czy nie możemy? Jak to jest? Co za paskudna przyczepa. Chyba nie ma jak tego zaczepić. No. Szkoda, a ten kolo to na pewno już nie ma. No, bardzo szkoda, że te niektóre przyczepy nie mają keeper krampę. Quality. Nie mają niestety możliwości zaczepienia. Dobra, to w pierwszej kolejności musimy dowieźć maszynę. A po przyczepkę to my sobie możemy wrócić za chwilkę. O, maszyna już zaraz zacznie pracę. Pole to jest... A, to też w tej okolicy mojej, kurczę, obok mojego pola. To będziemy jechali obok kombajnu. Na to wygląda, że kombajn nam trochę stoi na drodze. Przejedziemy obok. Cóż nam innego zostało, jak tylko przejechać obok. O, czy my się tu obok zmieścimy? Co prawda tu są schodki rozłożone, ale obok tych schodków jeszcze damy radę. Dobra, teraz sobie przetrenujemy drogę. To na pewno trzeba było w lewo. O, i teraz tak, 14 prosto. Nie, prosto nie, bo tam jest pole, które zakręca. Jest tak w kształcie litery U zrobione, więc raczej nie. Raczej musimy dojechać... A spróbujmy tędy. Najwyżej trochę pokręcimy się.
No, tutaj ta droga jest taka w porządku generalnie. I dojeżdżamy do pola numer 18, ale droga się nie kończy na szczęście. Pole numer 19, zaraz będzie po lewej stronie nie za duże. Tak, to jest coś tam było. Gdzie my mamy pracować? 61 to moje pole. Tutaj kombajn musi wjechać. I ono jest takie, na pochyłości. No. A ja wziąłem najsłabszy wariant silnikowy. No nie wiem, zobaczymy jak ten kombajn sobie będzie tutaj radził na tym polu. Tak, tutaj możemy kamyki pozbierać. Już prosimy tego pana, żeby wziął się za roboty, czy tą panią? Tą panią. Ta pani to często u nas pracuje, już parę razy ją widziałem. Widzę, że farmer Andy ma chyba jakąś słabość. Ale dobra, tym się nie będziemy zajmować. Kamienie, co mi kamienie podrzuci? Kto mi tutaj przyciągnie te kamienie? Mamy parę możliwości i może byśmy zrobili to za pomocą naszego Fiata. W poprzedniej wersji mapy nie mieliśmy takiego Fiata. W tej wersji mamy. Przyczepa nam się przyda, ponieważ pracy mamy obok. Pytanie, czy tutaj coś możemy zamontować, podłączyć. No i tutaj drugi raz false start. Już nic nie podłączymy. No niedobrze. No ale nic. Bierzemy Fiata. O, też ma taki rasowy dźwięk ten Fiat. Podoba mi się. Ja lubię tym Fiatem grać, naprawdę. Już parę razy nim grałem. Fiatem Agri. On bardzo fajnie się prezentuje i bardzo fajną ma też moc. Taki w sam raz traktorek. No, elegancki. No, tutaj dostaliśmy na dzień dobry też bardzo dużą przyczepę. To też fajnie. Tak, czy my tutaj zjedziemy. I my chwilowo tutaj zostawimy naszą przyczepkę, a pojedziemy na kamienie. Promień skrętu tego Fiata też nie jest tragiczny. Zobaczcie, się zmieściłem tutaj. Więc jest fajnie. Tniemy. Ok, wróciliśmy do naszego Lexiona, podrzuciliśmy przyczepę na pole. Słuchajcie, i teraz zobaczmy, jak ta droga nam się prezentuje z kombajnu. No, nawet coś w tych lusterkach widać w tym kombajnie, tylko trzeba mocno głowę obrócić. No. Dajemy radę. No idziemy do 30. Ciekawe jak tam będzie to wyglądało pod tą górkę. 26 śródpolną drogą, no nieźle. Słuchajcie, chyba już się omyliłem. Tutaj trzeba było skręcić. Nie wiem co ja zrobiłem z tą przyczepą, ale może się udało. Aha, już się nie udało.
O co ja tutaj haczę? O coś haczę. Do przodu jadę, ale... Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie mogę, mając napęd na gąsienicę, dlaczego nie mogę jechać do tyłu. Czego nie mogę cofnąć? Ani w tą, ani we w tą. Słuchajcie, jest to bardzo dziwna sprawa. Szczęście te krzaki nie są kolizyjne, tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego nie mogłem cofnąć. Ale to nic, jedźmy do przodu i zobaczmy, jak będziemy się czuli na tym wzniesieniu. A po tych polnych drogach 23 to uważam, jak na kombajn nie jest źle. Z wielkim headerkiem. Ale ten Lexion mnie cieszy. W ogóle lubię Klasa jako takiego, bo Klasa w okolicy, tam gdzie mieszkam, całkiem sporo widuje, tylko oczywiście nie w żółtym malowaniu. O, trochę żeśmy zmienili shadery, trochę te kolory są inne, zobaczymy, może z takim umaszczeniem trochę. Dajcie znać, czy z shaderami lepiej, czy bez. Przed chwilką, teraz mamy shadery, a tak nie mamy. Teraz znowu mamy, więc trochę tak Wam mignąłem, ale co to tutaj jest? Czy to tutaj to jest biogazownia? Chyba tak. Oj, się zagapiłem. No i teraz ciekawe, czy cofnę. O, z tym cofaniem i z tym headerem to już nie jest tak zabawnie. Więc lepiej tak jechać, żeby się nie pomylić. No i teraz pod tą górą. Zobaczmy. Pod tą górę. Do jakiej prędkości uda nam się dojechać. I czy w ogóle. Nie no. To co prawda przewyższenie już troszkę nam dało popalić, ale generalnie ok. Słuchajcie, ja tutaj wcześniej wypatrzyłem, że jest takie fajne miejsce. O, dosyć szerokie. O, tylko widzę, że z kolizją jakąś. No, myślę, że jest ok. I tu moglibyśmy sobie ten header założyć. To możemy jeszcze trochę. Cudownie. Czy te krzaki się ugną? O, wygląda, że tak, nie są jakieś bardzo kolizyjne. Spróbujmy rozłożyć kombajn. No fajnie. Fajnie, fajnie. Zanim wjedziemy na pole, nic nie widzę, to zrykniemy na pracownika. 75%. To trzeba przyjechać z tym traktorkiem, którego tutaj mamy. On ma zaczepioną przyczepę i słuchajcie, pojedziemy z takim widokiem, żeby się troszkę ponapawać. A może tą mapką. Bo jazda z widokiem ze środka, zobaczcie, strasznie mocno obcina górę, nie? Tutaj ta góra jest mocno obcięta, bardzo. I tutaj oczywiście znowu pomyłka, bo trzeba było prosto jechać, ale to nic. Tu uwaga na kamień. O, właśnie się niego odbiłem. Ale to nic, pojedziemy trochę dłuższą drogą. Ale za to asfaltową. Z większą prędkością. No i tu wydaje mi się, że moglibyśmy dać w prawo. Nie, to jest dojazd do pola. To mamy biogazownię.
Tutaj co mamy właściwie? Już wyjdę, zerknę. Co to jest? To nie jest mój teren. A co to jest? A, to mamy tutaj chlewnię przemysłową. Ferma trzody chlewnej. Okej. To najbliżej nas jest ferma trzody chlewnej. Tu można? Można. Pojedziemy wzdłuż fermy. O, już tam widać tą górkę, na którą chcemy wjechać, także bardzo dużo żeśmy drogi nie nadłużyli, a zobaczcie, ta droga tutaj jest dużo lepsza, można dużo się bardziej rozpędzić. No. To jest ta sama górka, nie? No, powiem szczerze, że nie wiem, czy ja dobrze jadę. Tu jest koniec mapy. Tam jest praca. Tu jest moja ferma, na której jeszcze nie byłem, ale tu będę jeździł. No, to nie jest źle, bo tutaj już widzę, że są kamyki. Tutaj z tej strony mają wjazd. Tu jest właśnie ta przyczepa, o której rozmawiałem, a tu jest sad jabłkowy. Dobra, przyczepę na razie byśmy schaltowali gdzieś tu. A my wróćmy w tamtą stronę i spróbujmy te kamienie wysypać. Gdzie to ma tutaj zaczep? Oj, troszkę za szybko. Pojechałem, a za wolno zakręciłem. Dobrze. Czy ten pan, on już będzie tutaj czekał, ten traktorek, natomiast czy nasz robotnik ma już pełno? Tak, on zaraz się zatrzyma, więc nasza pani robotniczka właściwie, więc możemy już do niej podjeżdżać de facto. Ona jest z tamtej prawej strony. Nie musimy po polu jechać. Teraz tak, na którą stronę ona wysypuje te kamole? Na lewo czy na prawo? Jest pytanie zasadnicze. Ja spróbuję podjechać od tej strony jej lewo. Aha, ona do tyłu wysypie. No tak, już wiem. O, już wiem, już wiem. Tak, spróbujemy podjechać. Myślę, że jest w sam raz. No, trochę mógłbym być bliżej, no ale trigger załapał. W porządku, to spróbujmy się wycofać. Stańmy z boku, bo tutaj ona jakoś tak troszkę dziwnie to podjeżdża. Ważne, żeby całe to pole zrobiła, jakkolwiek będzie jeździć po tych kamolach. Dobra, to my zaczniemy pracę naszym kombajnem. Właśnie to był kombajn. W tych krzaczorach. To może tak zróbmy. No i zobaczmy. Opuszczamy. No ale tutaj to daje. A jeszcze pytanie, czy mamy słomę na pokos?
tu trzeba nacisnąć. Słoma na pokos. Tnij słomę na sieczkę. Nie, słoma na pokos powinna być na tą chwilę dla mnie. Tak, czy to będzie słoma na pokos? Tak, sypiemy i to mocno. No i to 12 na godzinę pod tą górkę sobie radzi. To i tak nawet przy tym headerze to nie będzie spacerek, ale to zawsze to lepiej niż tradycyjnie. Ja na dzień dobry zrobię taką przejażdżkę dookoła tego pola. Chociaż widzę, że zbieramy całkiem dobre plony, bo to tutaj już mamy 2000 tej pszenicy zebrane. No całkiem to się szybko zapełnia. No i 12 pod górkę na tych gościnicach nie robi to żadnego wrażenia na tym kombajnie. Zobaczcie jak elegancko. Pytanie tylko, jak to wygląda z wewnątrz. Czy ja tu jakieś lasery mogę odpalić? Bo w końcu mam jakieś lasery. Hmm. 9 metrów header. No, jedziemy pięknie w linii. No załóżmy, że te linie to te lasery, nie? No teraz żeśmy zjechali z tej linii, więc chyba sobie zrobimy ciut inny widok. O właśnie. No i tam stoi nasza przyczepa. Więc może byśmy do niej podjechali, od razu się wysypali. No i teraz... O. Nie przywykłem do takich headerów. Się zastanawiałem, czy nie uderzę rurą w przyczepę, a tutaj header po prostu trzeba bardzo daleko odjeżdżać od przyczepy. Zapomniałem, że on taki długi, szeroki właściwie. Rurę bez problemu chowamy, ale header... No ja myślę, że całe pełne okrążenie to byłoby 100% w tym zbiorniku. Więc może nawet i dobrze, żeśmy tak elegancko wysypali, tak elegancko dojechali. I to 12 na godzinę to też uważam, że jest fajne. Tutaj zawsze to 20% szybciej niż w standardzie, nie? Spróbujmy pojechać po tych liniach, zobaczymy jak to się będzie sprawować. Fajnie, że mam tutaj na środku ten cyndzel. Dokładnie wiem jak jechać, nie? Mam nadzieję tylko, że gra mnie nie oszukuje. I tak trzeba właśnie jechać, jak ten cyndzel pokazuje. Tutaj odnoszę wrażenie, że chyba jednak zbiorę wszystko jadąc w ten sposób. No może, nie jest źle. Tutaj z górki na pazurki. Ale jak zobaczcie na mapie, jakie kiepskie zbiory mam. Wszystko na czerwono. Ile tu pracy trzeba będzie w te pola włożyć, słuchajcie. No cóż, no pierwszy rok zawsze jest taki, że te zbiory nie są najlepsze. Ale w drugim roku myślę, że już będzie git. Pytanie tylko, czy ja nie zapomniałem o czymś, co? Słuchajcie.
Dobra, to zrobimy to teraz, skoro zapomniałem. Zawsze jak kupuję pole, to powinienem to wykonać. Czyli weźmy sobie pole numer 4. O, zobaczcie jakie ten mamy. Zapłać za badanie gleby. Tak. O, właśnie. No i tutaj widać, że nawozów to praktycznie nie było żadnych. Czy ja tutaj to mam zbadane, nie? Tutaj mam zbadane. Waham się jeszcze, czy nie dokupić tego pola numer 3, które tutaj jest po drodze, a ma też pszenicę, nie? Żeby mieć więcej tej pszenicy. 51%. To pani tutaj pojeździ, a my wróćmy jeszcze do kombajnu, myślę. Dobra, dobra nasza. No i ta linia pomarańczowa nie jest dokładnie w tym miejscu. No ale mam nadzieję, że jak tutaj się wbije, to już będzie git, co? Czy coś zostawię jednak? Tak, tych ścieżkach technologicznych. Zrobimy tutaj drugi przejazd. O właśnie, coś takiego. Tym razem żeśmy ciut więcej chyba dozbierali. Mamy 62%. Znowu pojedziemy się wysypać. Tym razem dalej. No, już dobrze, żeśmy nie... Grunt, że żeśmy nie zahaczyli. Trochę się, widzę, nauka nie idzie w las. $14 ton na hektar wychodzi, że zbieramy tej pszenicy, tak? Jak widzę. Kurczę, co tutaj za ślady on rysuje. Ciekaw jestem, czy posprząta ten trójkącik, który tu zostawia. No chyba, żeby go nie trzeba było sprzątać. Dobra, jedźmy. Następny tutaj przejazd. Tutaj linie są narysowane w taki sposób, że one mi się nie podobają, więc ja będę jeździł po swojemu. W sumie mogłem wybrać, jak te linie rysować, nie? Na tym polu. W sumie ciągle mogę to zrobić. Ale to 6. No. Uważam, że gdybym miał ten kombajn mniejszy, to jednak trochę bym się więcej najeździł. A z tym Lexionem myślę, że zostaniemy trochę dłużej, bo on całkiem fajnie mi, moim zdaniem, pracuje. Bardzo sympatycznie.
Bardzo ładnie tutaj sypie. W zasadzie jakbym tak dobrze tutaj skręcił, to moglibyśmy taką spiralkę narysować. Zaraz spróbujemy to zrobić. A i zostawiłem. Szkoda. Ale takim kawałeczkiem się nie będę przejmował. Spróbujemy zrobić taką spiralkę dookoła. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawe, czy przy tej przyczepie znowu będę miał 60% kilka. Czy też może nie. No, tu elegancko poszło. No, tak jeżdżąc dookoła, to w sensie jest to tyle fajne, że się nie zatrzymuje, nie? Więc nie tracę czasu ani paliwa na nawroty. Ale tutaj jest chyba za ostro, żeby to zakręcić, więc a tak to zrobimy. Dobra, spróbujmy, to zawsze jakiś skosik będzie. Ok, już troszkę zaokrągliłem. No na pewno na tych polach, ponieważ są blisko gęsiogrodu, czyli fermy gęsi, będziemy siali owiec za następnym sezonie. Nie wiem, jak na tej mapie, nie pamiętam, czy ten owiec teraz mogę posiać, czy dopiero później. Wydaje mi się, że owiec chyba na wiosnę. Mamy sierpień, więc raczej chyba nic z tego, z tym owsem w sierpniu. No ale jeśli nie posiejemy owsa teraz do końca roku, to na pewno będziemy tutaj to pole nawozić w taki czy w inny sposób, żeby było fajnie nawiezione. Dobra, tutaj niestety dookoła nie pojedziemy, tylko zrobimy wycofanie. Ok, słuchajcie, ja tutaj zrobię, myślę, że chyba w tym momencie się z Wami, o, ma pełny zbiornik. No i kombajn też ma prawie pełny zbiornik, więc dojedziemy do pełnego zbiornika i będę się z Wami powoli żegnał. Resztę tego chyba pola zrobimy poza nagrywaniem, żeby już Was tutaj, ale fajnie mi się pracuje. O, stop. Fajnie mi się pracuje, tylko nie patrzę na pojemność. Żeby Was już tutaj... Aha, i tutaj wypadałoby jeszcze jakieś tak się wycofać, żeby jednak można było podjechać z tą przyczepą pod rurę, nie? No na pewno, na przykład gdzieś tu. Hop. Ok. Jedziemy najpierw wysypać kamienie, gdzie ten ciągnik stoi. Dobrze, te kamienie nie są daleko od nas, więc to nie ma problemu. I też mam taką nadzieję, że się uda zwrócić tą przyczepę razem z kamieniami, że nie będę musiał gdzieś tych kamieni wysypywać, nie? Albo odwozić. O, dopiero 33%, a 41% pola, więc
Nie wygląda to tragicznie. Dobra, dajcie mi tą przyczepę tutaj. Fajnie, że to wszystko tak blisko siebie pracuje. Bardzo mi się to podoba. Hop. O, gdzie jest nasza przyczepa? No, trzeba będzie tu z belownicą przyjechać i sianko pozbierać. I będziemy mieli taką ilość sianka, że to coś pięknego. Aż się zastanawiam, czy jakiejś większej belownicy nie potrzebuję, czy na razie z tymi małymi kostkami się będziemy bawić. Nie wiem, ale chyba spróbujemy na razie z tymi małymi kostkami się pozabawiać trochę. Super. No, już trochę tutaj mamy. Można by było pojechać na tą fermę i tą pszenicę wsypać do silosu. Myślę, żeby to całkiem było fajne. Sypnie, nie sypnie. Plan był taki, że ja jednak tutaj tak podjadę i wycofam. Tak, i to powinno sypać pod warunkiem, że kombajn jest włączony. No w zasadzie ten traktor mógłbym wyłączyć. Chociaż razem z kombajnem to takie normalnie robią duo. Te dwa silniki. No to zakapiory są. Pięknie tutaj. Już pięknie ubrudzony. No, trochę tej pszenicy będziemy mieli. Się zastanawiam, czy część tej pszenicy nie oddamy na przeróbkę do piekarza. Co myślicie? Ja myślę, że w następnym odcinku będziemy powoli decydować, co będziemy dalej robić z tą pszenicą. Słuchajcie, na dzisiaj materiał nie jest bardzo długi, ale myślę, że jest bardzo emocjonujący, przynajmniej dla mnie. Ten nowy Lexion 565 jest bardzo fajną maszyną, bardzo fajny modzik, naprawdę. Tak, tutaj teraz spróbujemy zrobić zakręt i nic nie uronić. Otóż taki właśnie. I teraz na pełnej szerokości już jedziemy. Super jest ten Lexion, aż nawet zacząłem się zastanawiać, czy na mojej drugiej serii z Toskanii też go byśmy nie chcieli wykorzystać, bo to jest kombajn za rozsądne pieniądze i z rozsądną szerokością, z rozsądną prędkością. Ja nawet jestem coraz bardziej przekonany, że ja go chcę na tą drugą serię również, więc wybaczcie mi, nie zdziwcie się, ale chyba 2 razy ten kombajn będę używał, bo teraz i w tej drugiej serii, no to jest po prostu fajna maszyna. Tak, tutaj co prawda operator już tak trochę gorzej jeździ tym kombajnem, ale tak jak mówiłem, będziemy robili esy floresy. No może z wyjątkiem tego tutaj kawałka, gdzie podjedziemy od razu z rurką i się wysypiemy. I myślę, że pojedziemy od razu do gęsi to wysypać. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Chociaż nie, to jest dopiero 40%, to mógłbym te osy floresy dalej uskuteczniać.
Bo teraz jak przyjadę nawet dookoła, to będę miał 80%, nie? No, ale też jak tutaj słomę zbierzemy, to też do gęślika od razu ją rzucimy. Także super. Hiper super po prostu. Hiper duper. No. I ten zakręcik to mi się jak zwykle uda jako taką. No ale tego pola tutaj tak ubywa, że nawet nie wiem, czy się z wami żegnać, słuchajcie. No, że się pożegnam, jak dopełnię przyczepę do pełna, bo w następnym odcinku byśmy zobaczyli, co ma o tej farmie gęsi mamy. Tak myślę. A na dzisiaj to by mogło być już wszystko. Dziękuję bardzo wszystkim serdecznie za łapki, za słówka komentarza i bardzo proszę o jakieś ciekawe uwagi oczywiście. Bardzo chętnie czytam te ciekawe uwagi, a ponieważ mam, wybaczcie, ale trochę materiału nagranego na zapas, gdyż ponieważ już szykuję się jeszcze do takich spóźnionych wakacji, to w czasie, kiedy mnie nie będzie, Wam ten materiał będzie się pokazywał, ale wybaczcie, z pewnym takim większym odstępem. Wydaje mi się, że już nawet zacząłem z większym odstępem czasu te materiały publikować, natomiast Wy o tym się dowiadujecie. No niestety, ale 5 odcinków później. Bardzo mi przykro, ale no niestety życie na żywo, na live, że tak powiem, nie jest tylko podporządkowanie pod gry. No, trzeba coś w życiu jeszcze robić czasem i mieć jakieś życie prywatne i te rzeczywiste, nie tylko komputerowe. Więc jeszcze raz słuchajcie, dziękuję bardzo, bo myślę, że ta przyczepa już jest pusta. Będziemy się widzieli za moment w następnym odcinku z... Czy ja mogę tę linię usunąć? A, pracownik, ok, wstecz. Aha. O! GPR jest włączony, no proszę. To takie rzeczy tu są, to ja nie wiedział. Wow! Człowiek się całe życie uczy. No właśnie widzimy, że mamy już pełno. Mamy już pełno. Zobaczmy, czy kamienie też już są pełno. Nie, kamienie się tutaj spokojnie zbierają. To niech się zbierają, a my jeszcze raz takim oto widoczkiem żegnamy się. Słuchajcie, nie wiem, nigdy z GPS-u w ten sposób nie korzystałem, a teraz już będę wiedział. Nie wiem, a ciekawe, czy tutaj też to działa. Nie. Tu nie działa. Czyżby ten traktor nie miał GPS-u? Ha. Tak. No ciekawe. A tutaj jednak coś innego się dzieje. Ten GPS się załącza. A jeszcze zerknijmy. GPS wyłączony. A jak go się włącza? To trzeba zrobić tak pewnie. O, pstryk. GPS. Come on, baby. Przecież ja jestem na traktorze. Dlaczego się nie chce włączyć? Bo ten traktor nie ma żadnych funkcji? Dobra, to już nie będę się kompromitował na koniec odcinka. Jeszcze raz żegnam Was. Do zobaczenia. Cześć.